Witam serdecznie w kolejnym materiale edukacyjnym tym razem. Na wstępie chciałem Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo. Jakby nic nie sprzedaję, żadnych kursów, płatnych dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami, tak? Druga opcja wsparcia to jest rejestracja w jakimś propie, wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie cegiełkę do puli, z której następnie będą losowane konta tutaj i na Discord dla Was za darmo. Czyli cała taka kasa z afilacji z tych wszystkich prowizji wróci do Was w postaci tych rozdań. Oczywiście wszystko będzie robione transparentnie, wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. No i co? Myślę, że przejdę do materiału. Dzisiaj chciałbym się skupić na bardzo ważnych poziomach, jeżeli chodzi o trading. I można powiedzieć, że to jest kluczowe, co wykorzystuję w tradingu. Nie skupiam się na kierunku, tylko bardziej na teście właśnie tych poziomów. I teraz tak na wstępie chciałbym przejść do tych poziomów. Więc tak, na wykresie takie główne poziomy, z których korzystam, to praktycznie jest wykres do wejść w pozycję, czyli wykres tickowy 1000 ticków. Jeżeli chodzi o testowanie poziomów, głównie skupia się na high wczorajszego dnia, tak? Ja mam to zieloną kreską zaznaczone automatycznie w NinjaTraderze, tak? Czyli tutaj jest high wczorajszego dnia, a tutaj było high poprzedniego dnia jeszcze, czyli sprzed 2 dni, nie? Więc to warto na pewno zaznaczać na wykresie. I tak samo low mam zaznaczone czerwoną kreską i jest to indicator, już Wam mówię jaki. Tutaj Prior Day OHLC, tak? To jest wskaźnik darmowy z NinjaTradera. Oczywiście to jest bardzo popularny wskaźnik. Jeżeli chcecie sobie poustawiać tutaj tak jak ja to mam, no to proszę sobie zatrzymujcie wideo i sobie poustawiajcie tak jak ja tutaj to mam. Czy tam kolorki, wiadomo jakie tam chcecie. Tak wygląda ten wskaźnik, nie? Druga sprawa, to jest bardzo ważny, chyba najważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o mój styl handlu, tak? I myślę, że większość traderów, którzy wiedzą, co to znaczy close wczorajszego dnia, zamknięcie ceny, tak? Zamknięcie ceny wczorajszego dnia, 23 455, jest to taki punkt, że jak rynek odjedzie, to zawsze, no, można powiedzieć naprawdę w 90% albo i więcej stara się przetestować ten poziom i wtedy od tego poziomu jest decyzja, czy dalej jest w górę, czy w dół, czy w górę, tak? Ale ten poziom z reguły jest testowany, będzie korekta i dopiero wtedy jakaś jazda. Jest to, to się nazywa gap, tak? Gap cenowy, gap up lub gap down, czyli jeżeli cena idzie do góry, to będzie gap up i tutaj będzie gap down. Takie pojęcia możecie znaleźć, jeżeli chodzi o gapy w internecie, tak? W internecie czy tam w różnych książkach. I ja rozgrywam to właśnie w takim stylu. Natomiast tutaj, jeżeli już w tym przykładzie dzisiejszym, jeżeli już rynek odbił się od tego close, zszedł poniżej i tutaj już się przetestował w tym miejscu, no to już dla mnie jest jakby ten close przetestowany. Natomiast w tym przypadku, no to przetestowanie jest dość marne, skromne bym powiedział. Więc tu dużo zależy od Waszej rozkminy. Jeżeli rynek sobie tutaj poszedł, przetestował wczorajszy high, no to teraz można spodziewać się jakiejś reakcji. Tym bardziej, że mamy sytuację tego typu, że jest tutaj jakiś punkt, impuls, przetestowanie, wybicie tych stop lossów, przetestowanie high, wybicie tych stop lossów, więc tutaj na górze już za bardzo na tą chwilę nie ma co wziąć krótkoterminowo, więc rynek może chcieć przetestować ten close. To jest taka moja rozkmina i moim zdaniem warto dużo analizować, jeżeli chodzi o właśnie te punkty, opatrzeć się na te wykresy konkretnie, no i wtedy naprawdę Wam to dużo da. Kolejnymi poziomami, które są najważniejsze dla mnie na wykresy, to nie jest żaden VWAP, to nie są żadne średnie, to nie jest volume profile. Te poziomy, o których Wam teraz mówię, to jest taki zaznaczam, że mój graal na wykresach. Druga sprawa to są poziomy równe cenowe. To już od XIX wieku ja to rozkminiłem sobie na notatkach Jesse'ego Livermore'a.
On tam wykorzystywał równe poziomy 40, 50, 51, 52, 53 i tak dalej. I ja zacząłem obserwować wykres, nie? I zazwyczaj widzę na indeksach, szczególnie, bo tylko indeksy handluję, że w granicach, jeżeli mamy okrągły poziom 23 500, to często jest tak, że tutaj się tworzy jakiś range. Przejdźmy sobie na D1. I tutaj mamy mniej więcej poziom 23 500, 23 400, mniej więcej 24 000, tak. Tutaj mamy 22 800, można to potraktować jako 23 000, bo zobaczcie po knotach, co tutaj się dzieje. I teraz middle punkt, czyli te 23 500 około, więc rynek oscyluje w tych granicach tutaj, tych punktów po jedynce, więc mamy do czynienia z range. Mamy do czynienia z range, czyli można to uśrednić na 23 500. I właśnie jeżeli chodzi o równe punkty, często to jest równe poziomy, takie jak 25 000, tutaj mamy 25 000, coś się może zadziać na 25 000, 24 000, tak? Tutaj może być taka sytuacja, będzie większy range, dłuższy range i dopiero wtedy, jak rynek nabierze mocy, to ten poziom 24 000 zostanie wybity i będzie testowany następny punkt, który będzie przyciągał wykres, będzie to 25 000. A w krótkoterminowym rozegraniu to rozgrywam w ten sposób, że szukam właśnie takich poziomów 24 000 i tak co setka w dół, tak, co setka w dół, co dwie setki są te poziomy testowane często, nie? I tak jak tutaj jest, zobaczcie, zjazd 23 800, zjazd 23 000 i takie swingi, krótkie swingi są robione na równych poziomach. To trzeba się naprawdę dużo opatrzeć na te wykresy, żeby to zobaczyć. Natomiast w krótkim terminie, jeżeli wejdziecie sobie na wykresy M10, M15, M5, no to zobaczycie tutaj taką sytuację, na przykład największy wolumen na poziomie 23 500, więc to docelowo utwierdza mnie w tym, że w mojej rozkminie mam po prostu rację. I tutaj kolejny dzień się wytworzył w tych granicach range. Wczoraj był przetestowany high, przetestowany 23 500 i zobaczcie mocne reakcje w tym właśnie na poziomach. Oczywiście nie traktujcie tego w takich kategoriach, że 23 500 to już musi być w punkt i rynek zawróci wtedy. No bez jaj, no tego nie ma na giełdzie. To może być wybicie na przykład o ileś tam punktów, ale to dalej jest traktowanie jako punkt, który będzie ściągany, będzie przyciągał wykres 23 500. I takich punktów ja szukam na wykresie. Jeżeli chodzi o krótkie rozegranie, no to już możecie po sesjach moich, po nagraniach zobaczyć. Jeżeli mam 23 500, więc jak go rozgrywam w górę, no to oczekuję testu 23 600, nie? Tak? I tak samo w dół, 23 400, okrągłe poziomy i w tych tutaj poziomach oscyluję. Natomiast też szukam, jak wiecie, z różnych knotów, punktów, które można zebrać i wtedy rozegrać drugą mańkę lub kontynuację. Ale tak jak mówiłem, skupcie się moim zdaniem na tych właśnie punktach, jeżeli chodzi o high, low i close. I oscylujcie w tych tutaj punktach. Rozkmincie, w którą stronę rynek może się chcieć zebrać. Możecie korzystać tak jak ja z H1 i wtedy korzystać właśnie z podpowiedzi, w którą stronę rynek będzie targetował. No i tutaj mamy wczorajszy high. Ewidentnie jest jakiś tutaj knot i mocna reakcja, po H1 mocna, więc teraz rozkminiamy, czy tutaj to będzie dalej trzymać i cena będzie spychana w dół do testowania tych miejsc albo tych miejsc, czy po prostu rozkmina bardziej na testowanie tych miejsc. Tego już Wam nie podpowiem właśnie, jeżeli trading jest na tyle piękny, że musicie to sami sobie rozkminić. W tym przypadku zawsze pamiętajcie, znaczy nie w tym przypadku, ale zawsze macie dwie możliwości. Albo targetujecie to, kontynuację dalszych spadków, albo zbieracie niskie poziomy range i targetujecie drugą mańkę. I tutaj musicie się zaczepić z jakimś punktem. Zależy od tego, czy ten trading wasz jest bardziej z podejściem swingowym, czy bardziej day tradingowym. Jeżeli bardziej swingowe, no to wiadomo, target będzie tutaj, high ostatniego tygodnia. Jeżeli handlujecie bardziej pod
takie dzienne targety, 2-3 dniowe targety, no to wiadomo, tutaj będzie jeden target, tu będzie jeden target, tu będą targety na dołki i musicie po prostu zdecydować, w którym kierunku chcecie rozgrywać rynek. Ja oczywiście wiecie, jak to robię, czekam na, czekam na reakcję, która mi pokaże kierunek i wtedy dopiero rozgrywam. Wcześniej staram się tego nie robić. No i co, zapraszam do kolejnych materiałów, w których będę rozkminiał różne inne zagadnienia, a w tym nagraniu to będzie wszystko i myślę, że w miarę to tutaj wyjaśniłem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.